Dzisiaj robimy recenzję okładziny Sunway Target National. No zobaczymy. Myślę, że będzie ciekawie. Na dzień dzisiejszy gram okładziną Tenergy 05 FX na podkładzie 2.1 na stronie backendowej oraz okładziną Sunway Target National na stronie forehandowej. Deska, którą gram, to T-Mobile Spirit. Jest to deska ofensywna. Muszę przyznać, że byłem dosyć zaskoczony szybkością okładziny Sunway, ponieważ jak na okładzinę chińską jest to okładzina naprawdę szybka. Po prostu spuść. Dobra. Porównując tą okładzinę do Tenergy, jej szybkość w uderzeniach półwolejowych albo innych technikach, gdzie nie gramy rotacji, jest mniejsza. Jednak w odbiciach takich top spinowych, bardziej rotacyjnych, kiedy gramy mocniej, ona pokazuje swoje parametry i swoje możliwości. Okładzina Sunway nie jest tak twarda jak Tenergy 05, ale jest troszkę twardsza od 05 FX. Ta twardość podkładu jest średnia. Kontrola przy okładzinie Sunway jest naprawdę zadowalająca, pozwala grać dokładnie, z taką siłą, jaką chcemy, w wybrane miejsca. Okładzina Sunway, porównując do Tenergy, w uderzeniach półwolejowych jest wolniejsza, a w uderzeniach topspinowych jest szybsza, bardziej rotacyjna. Na przykład porównując blok obydwoma okładzinami, początkowo kiedy przeszedłem na okładzinę Sunway, miałem problem z blokiem, ponieważ początkowo nie robiłem ruchu. Zawsze trzeba dodać trochę siły, wtedy dopiero ta piłka leci. Bez wątpienia Sunway się dobrze zachowuje w połączeniu z piłkami plastikowymi. W związku z tym, że są one mniej rotacyjne, to że mamy okładzinę z klejącym wierzchem, trochę nam przywraca ten efekt, kiedy graliśmy piłeczkami celuloidowymi i mogliśmy nadać dużo większą rotację niż teraz. Okładziną Sunway bardzo dobrze wykonuje się elementy top spinowe oraz krótkie techniki, na przykład przebicie krótko, długo, ze zmienną rotacją oraz flipy, przy których bez wątpienia jest bardzo duża kontrola i możliwość zagrania dokładnie. Okładzina Sunway jest dosyć trudna do kontrolowania, kiedy gramy lekko top spiny, bądź chcemy zagrać ze zmiennym tempem. Do tego trzeba się dosyć przyzwyczaić, bo jest to okładzina chińska, no i po przejściu z okładziny europejskiej jest to dosyć problematyczne. Okładziną Sunway serwując mogę nadać naprawdę duże rotacje, co sprawia trudności moim przeciwnikom.
Topspin jest bardzo satysfakcjonujący, bardzo dużo rotacji, szybkości, szczególnie kiedy gra się mocno rotacyjnie. Raczej stawiał te okładziny na pozycję forehandową, gdzie możemy nadać więcej siły, więcej rotacji. Mamy zawsze możliwość zrobienia trochę dłuższego ruchu, pociągnięcia piłki, ponieważ na backhandzie często się wykorzystuje krótkie techniki, krótkie topspiny i przy tym Sunway może trochę tracić. Okładzinę Sunway poleciłbym na pewno na forehand dla osób, które grają dobrze forehandem, grają dużo topspinów, dużo rotacyjnie, dla zawodników typowo ofensywnych. Aby grać dobrze tą okładziną, trzeba trochę pozmieniać kąty, trzeba bardziej grać taką otwartą grę forehandową, szukać topspina z dosyć dużą siłą. Jednak myślę, że też się nadaje do takiej gry bardziej kombinowanej, gdzie bardziej wrzucamy rotację, bo ten parametr w tej okładzinie jest bardzo wysoki. Ponieważ w różnych sytuacjach jedne okładziny mają przewagę nad drugimi. Na pewno kiedy gramy topspiny, okładziny chińskie mają przewagę, kiedy jesteśmy trochę wytrąceni z równowagi, kiedy chcemy zagrać w zbieg sytuacyjnych. Chinki trochę tracą, ponieważ nie mamy wtedy za bardzo możliwości zagrania z siłą i z rotacją taką, jaką chcemy. Wtedy katapult w okładzinach europejskich daje nam trochę przewagę nad nimi. Jednak kiedy gramy pewnie, Chinki mają dużą przewagę. Bez wątpienia forehand z tą okładziną można grać na najwyższym poziomie. To zależy tak naprawdę tylko od naszej techniki, naszej siły, piłek jakie chcemy zagrać. Dziękuję za oglądanie mojej recenzji. Jacek Świtalski. Lajkujcie, udostępniajcie oraz subskrybujcie kanał. Chciałem Was również zaprosić na treningi do AWF-u, które prowadzę. Kontakt do mnie znajdziecie na dole w opisie.